Dzień dobry szanownemu państwu. Witam państwa w czwartek. Ja nazywam się Joanna Flisi. Prowadzę dla was czwartkowe power walki ku uważności, czyli takie spotkania, w trakcie których rozmawiamy o trochę o zdrowiu psychicznym, trochę o tym, czym jest uważność, trochę o tym, jak uważnie żyć, a trochę o tym, jak to zrobić, żeby uważnie żyć. Dzisiaj u mnie wieczno-deszczowa pogoda, więc schowałam się z wami na świeżym powietrzu, na tarasie, po to, żebyście mnie dobrze słyszeli i żebyście mnie dobrze widzieli, po to, żeby być na świeżym powietrzu. Jak tylko troszeczkę poprawi się aura, to wyjdę, słuchajcie, w teren. Zanim wyjdę w teren, to wypiję z wami poranną kawę na świeżym powietrzu, czego nie robiłam już naprawdę bardzo, bardzo dawno, poza tą kawą z Żabki, którą kupuję regularnie, jak z wami spaceruję, ale tak tarasowo, wiecie, podwórkowo, to jeszcze rano nie wychodziłam na samą kawę. Więc trochę tak pomyślałam, że to może już wiosna, może to już taka mała zapowiedź wiosny. Co prawda teraz się już przejaśniło, widzę od deszczu, i widzę, że spokojnie będę mogła ruszyć, ale nie ukrywam, że z wielką przyjemnością o dzisiejszej technice też opowiedziałabym wam, w takiej formie. No dobra, zobaczymy jak ten spacer dzisiejszy się rozwinie. Jest świetne świeże powietrze. Jeżeli możecie, to chociaż wyjdźcie na balkon, jeżeli nie spacerujecie. W power walkach spotykamy się po to, żeby się ruszać, żeby spacerować, żeby rozmawiać o zdrowiu. To jest taki projekt, który między innymi powstał po to, żeby zmobilizować ludzi do czerpania z ruchu, ale z tego takiego najbardziej dostępnego ruchu, takiego, na który może sobie pozwolić każdy, prawie każdy człowiek, tak? Taki, który ma minimalną kondycję, człowiek, który ma 20 minut czasu wolnego, który ma odrobinę chęci do tego, żeby pobyć na świeżym powietrzu. Nieważne jak spacerujecie, w jakiej formie, nieważne jak szybko spacerujecie, nieważne gdzie spacerujecie, czy w najpiękniejszym miejscu na świecie, czy na właśnie pobliskim swoim własnym domowym tarasie i domowym ogrodzie. To kompletnie nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że nawet nieważne o jakiej porze spacerujecie. Część z was oczywiście spaceruje razem z nami o 6:15, ale to jest też okej, jeżeli spacerujecie później, to jest też okej, jeżeli spacerujecie wieczorami. Każdy z nas ma swój własny rytm okołodobowy, swój rytm życia, rytm pracy, rytm odpoczynku. I to nie ma żadnego znaczenia, kiedy wy z tego spaceru, z tego ruchu, z tej formy aktywności fizycznej, z tej formy rekreacyjnej korzystacie. Więc po to powstał Power Walk. No i ja myślę, że wracanie regularne, czyli codzienne, co te 24 godziny, do pewnej konkretnej aktywności, w której towarzyszy jakiś rodzaj namysłu, refleksji, wiecie, jakiejś takiej e, ciekawości siebie i świata, to jest bardzo dobry trening uważności, tak? Uważność nie buduje się w jeden dzień. To nie jest coś, co sprawia, że co jesteś w stanie nagle zakotwiczyć w swoim życiu. To nie jest tak, że my dziś zaczniemy ćwiczyć uważność i dziś ta uważność stanie się dużą częścią naszego życia. To jest proces, to jest bardzo podobnie jak kondycją fizyczną. Nie nadrobisz 5, 10, 15 spacerów w jedne popołudnie. Musisz wyjść przez 5, 10, 15 dni po to, żeby twój organizm miał okazję tę sprawność fizyczną zbudować. Ja trochę mówię o tym, że z tą sprawnością fizyczną albo z wiedzą, którą zdobywasz, się przespać, muszą się stworzyć nowe połączenia neuronalne. Jednym słowem, te spacery, ta wiedza, którą zdobywasz, czy ten nawyk, który chcesz zbudować, musi stać się częścią, biologiczną częścią twojego ciała. I to jest chyba najpiękniejsze, że my często nie zdajemy sobie tego sprawy, że budując różnego rodzaju nawyki, nawyk nawet uważnego obcowania ze światem, my naprawdę zmieniamy nasze ciało, tak? Zmieniamy to, jak zbudowany jest nasz mózg, zmieniamy to, z których obszarów nasz mózg i w jaki sposób korzysta, zmieniamy to, jakie pomysły na życie nasz mózg nam podsuwa, zmieniamy to, jak reagujemy na świat, więc zmieniamy całe swoje życie. Czasem stworzenie sobie nowej przestrzeni, nowej perspektywy jest właśnie tym game changerem. I według mnie uważność może być, znaczy poza spacerem oczywiście, poza aktywnością w ogóle fizyczną, której jestem coraz większą fanką, im jestem starsza, tym jestem większą fanką. Poza tymi aspektami uważność jest właśnie
tą częścią nas, którą warto rozbudowywać. My rodzimy się uważni. Małe dziecko, ono jest uważne, ono jest tu i teraz, ono nie wędruje, ponieważ jeszcze nie ma języka, to nie wędruje, bo to język sprawia, że my wędrujemy trochę w naszym umyśle. Ono nie wędruje sobie w przeszłość i w przyszłość. Ono jest skoncentrowane na tu i teraz. Jak zaśpiewa ptaszek, to małe dziecko odwróci uważnie uwagę w tamtym kierunku. Tak ono jak uderzy klocek jeden o drugi, albo zabawka spadnie z półki, to ona też zwróci na to uwagę. Dzieciaki rodzą się uważne i w ogóle jako dzieci lubimy tą uważność, tak? Czyli lubimy wzbudzać w sobie ciekawość, koncentrację na tym, co tu i teraz, koncentrację na tym, co robimy na chwili obecnej. Lubimy osiągać ten stan flow, czyli ten stan takiego maksymalnego zaangażowania w to, co robimy tu i teraz, bez wędrowania myślami w jakieś różne, słuchajcie, przestrzenie. Więc uważność to jest jakość, z którą my się często po prostu rodzimy, przepraszam. Nawet osoby z cechami ADHD czy ADD, czyli takiej lekkiej, rozproszonej uwagi, one wykazują się pewnymi cechami uważności. Dzieciństwie. Nie mylmy z dokładnością uważności i nie mylmy uważności z jakąś taką właśnie zdolnością do zarządzania uwagą, tak? Oczywiście, że osoby z cechami ADHD, czy w ogóle z ADHD, czy z ADD, lekkimi zaburzeniami koncentracji uwagi, no będą tak uwagowo rozproszone, co wcale nie oznacza, że nie mogą być tu i teraz. Więc uważność jest umiejętnością, która może zmienić jakość naszego życia, bo po pierwsze zmniejsza ilość zaburzeń lękowych, tych objawów zaburzeń lękowych, dlatego że my nie rozpamiętujemy przeszłości i nie katastrofizujemy tak często na temat przyszłości, a nawet jeżeli to się na tym uważnie przyłapujemy i ściągamy tu i teraz. Ponieważ to jest świetne narzędzie do budowania poczucia bezpieczeństwa, tak? Ponieważ kiedy zorientujesz się, że ty żyjesz tylko tu i teraz, a w tu i teraz masz wszystko, czego potrzebujesz. Masz oddech, masz pełen brzuch, jesteś wyspany albo jeszcze na tyle wypoczęty, że jesteś w stanie uważnie na to zwrócić uwagę. Być może tu i teraz wszyscy twoi bliscy są zdrowi, są obecni, są dostępni, a jeżeli nie, no to coś innego jest dla ciebie dostępnego w tym momencie. Orientujesz się, że to miejsce tu i teraz jest miejscem bezpiecznym. Ja kiedyś czytałam w książce, ale nie powiem wam jakiej, takie piękne. W książce Patrząc w słońce Irwina Jaloma, jednego z najbardziej wybitnych terapeutów naszych czasów. On napisał o tym, że bardzo bał się śmierci, że był osobą, która się totalnie śmierci bała. I że w pewnym momencie zorientował się, że człowiek się ze śmiercią mija, tak? Czyli że my nigdy śmierci nie spotykamy tu i teraz. Kiedy ona już jest, to nas już nie ma. A kiedy my jesteśmy, to jeszcze jej nie ma. I dlatego technika uważności, czyli takiego osadzania się tu i teraz, w tym momencie pozwala nam poczuć duże bezpieczeństwo, tak? Bo wyzwania, którym my musimy stawić czoła, one są często rozłożone w czasie. Tu i teraz mamy do pokonania zawsze tylko jeden krok, tu i teraz mamy do wzięcia tylko jeden oddech, tu i teraz mamy do pomyślenia tylko jedną myśl, tu i teraz mamy do zrobienia tylko jedną rzecz, jeżeli w ogóle coś robimy. Więc tu i teraz rzeczywistość nie jest aż taka przytłaczająca i aż tak bardzo wymagająca. Tu i teraz masz przed sobą zawsze zadanie, które najprawdopodobniej jesteś w stanie dźwignąć. Oczywiście w takim rozrachunku, słuchajcie, mm, wielu, wielu tu i teraz, czyli w rozrachunku dłuższego odcinka czasu, życie stawia przed nami bardzo skomplikowane zadania. Trochę życie wygląda jak wchodzenie na jakiś Mount Everest, tak? Natomiast nawet jeżeli wchodzisz na życiowy Mount Everest, to i tu i teraz masz do pokonania tylko jeden krok, który jest przed tobą i o tym jest uważność. Ale wrócę do tej techniki, która pozwala ją kotwiczyć, bo właśnie przychodzę do was dzisiaj z techniką, słuchajcie, kotwicy. To jest taka technika, która pozwala nam tę uważność jakoś w miarę regularnie zauważać i w miarę regularnie ten uważny umysł budzić. No bo ten uważny umysł, on lubi zasnąć, od czasu do czasu my sobie przypominamy, potem jest na przykład czwartkowy power walk, my o tym pamiętamy przez kawałek czwartku, może piątku i potem nam ten uważny umysł idzie spać i znowu o nim słyszycie, nie wiem czy słyszycie, jak
kury pieją w tej chwili. I potem na dłuższy, czas zapominamy o tym uważnym umyśle. No, a z uważnym umysłem jest tak, jak wam mówiłam, jak z każdą inną umiejętnością, czyli ta, ten proces zdobywania, tego uważnego umysłu, czyli tej umiejętności jest rozłożony w czasie, wymaga wielu powtórzeń, a potem podtrzymywania, żeby nie poszedł sobie znowu spać. I do tego służy nam taka technika kotwicy. Możemy tę technikę kotwicy stosować na różnych narzędziach, które mamy. To jest technika, która pomaga nam zawracać do miejsca uważności i nastrajać, powiedziałabym, może tak mechanistycznie, nastrajać nasze bycie w świecie na właśnie uważne bycie tu i teraz, słyszenie, co na zewnątrz, z jednoczesnym obserwowaniem tego, co wewnątrz nas się pojawia, jakie uczucia, jakie emocje, tak? I ja używam do tej techniki kotwicy oddechu. Mieliście kiedyś Powerwalka z Marysią Prokop, która o oddechu i o tym, jak można oddychać w trakcie spaceru, jakie to jest ważne, opowiadała. Ja Was zachęcam do najnowszego odcinka podcastu Madame Monday po dorosłemu, który prowadzę właśnie z Marysią o oddychaniu, po to, żebyście zrobili sobie taki dobry background oddechowy, czyli jakby popatrzyli na oddech jako coś, co jest dla nas, co jest zawsze z nami, co jest zawsze dostępne, i co ma niesamowitą zdolność do tego, żebyśmy mogli regulować nasz autonomiczny układ nerwowy, mogli na niego wpływać. Więc ja używam do techniki kotwicy oddechu, który zawsze mam przy sobie, do którego zawsze mogę wrócić i który zawsze potem mogę wykorzystać do tego, żeby się właśnie zakotwiczyć w uważnym umyśle. Technika ta polega na takich 3 krokach, bardzo krótkich. Potrzebujesz do niej 30 sekund, żeby przypomnieć sobie o tym, że jesteś tu i teraz. Ona polega na zwróceniu uwagi na takie 3 jakości w trakcie jednego oddechu i ja Was zachęcam do tego, żebyście, zaraz Wam powiem jakie i jak to zrobić. Ja Was zachęcam do tego, żebyście w trakcie pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej doby przynajmniej spróbowali znaleźć jeden moment w trakcie całej godziny, żeby do tego uważnego oddechu wrócić, żeby przesterować, przekierować swój umysł na uważne bycie tu i teraz i potem już nie rozmyślacie o tym, nie? Nie rozmyślacie o tym, co tam się wydarzyło, nie rozmyślacie o tym uważnym umyśle, tylko idziecie w wir swoich dalszych zadań, zobowiązań życiowo-zawodowych. A potem znowu dzwoni wam budzik na telefonie, wy robicie swoją, czy tam na zegarku, wy robicie swoją technikę oddechową kotwicy, której za chwilę was nauczę i idziecie żyć do swojego życia. Dlaczego powiedziałam o budziku? Dlatego, że bardzo często na początku, jak się ze sobą umówimy na to, że będziemy robić tą technikę raz na godzinę, to niestety zapominamy po paru godzinach o tym, aby ją robić. No nie jest to część naszego takiej siatki nawyków, po którą nam łatwo sięgać. W związku z tym tracimy ją z oczu, tracimy ją z pamięci. No i przypominamy sobie na przykład następny czwartek, tak jak się spotykamy i rozmawiamy o uważności. Więc tą technikę kotwicy musimy troszkę pobudzić, czyli nastawiamy sobie budzik na co godzinkę. Druga bardzo ważna rzecz. Co godzinę będziecie w różnym miejscu, więc w różnych miejscach, więc bardzo prawdopodobne jest, że nie możecie położyć na przykład poduszki medytacyjnej w domu, w jakimś miejscu, z której się jej nie rusza i za każdym razem do techniki kotwicy usiąść na tej poduszce. I jeżeli zaś macie taką możliwość, żeby część tych technik w określonych środowiskach, w których przebywacie najczęściej wykonywać też w tym jakimś konkretnym miejscu, to zróbcie. Jeżeli jesteście w stanie w domu położyć sobie poduszkę medytacyjną w jakimś kącie i nie ruszać jej stamtąd i przy technice kotwicy siadać na tej poduszce, wykonywać technikę kotwicy i wracać do życia, byłoby wspaniale. Żeby chociaż jedna taka przestrzeń była, w której będziecie mieć razem z techniką kotwicy zwarunkowane miejsce, w którym wykonujecie. Dlaczego? Dlatego, że potem jak będziecie szli po domu i zobaczycie poduszkę, to wasz umysł będzie się nastrajał na pewien rodzaj uważności, tak? Czyli będzie się w was pojawiała pewna jakość. No dobra, na czym polega technika kotwicy? Na takich 3 etapach. Dzwoni ci budzik, no i ty e, e, próbujesz scentrować swoje ciało. Co to oznacza? Znajdujesz dla siebie taką bezpieczną
na tyle, na ile to jest możliwe, przestrzeń, ale możesz też to zrobić po prostu będąc w sklepie, czyli stajesz w takiej pozycji, która daje ci stabilność pod nogami i w takiej trochę bardziej zwartej konstrukcji, czyli wracasz do siebie. To hasło "scentruj się do środka" jest takim niezłym hasłem, które trochę pokazuje, o co chodzi, tak? Czyli ty musisz trochę powrócić do swojego ciała, tak? Czyli jakiś taki ruch wykonać, żebyś nie robiła tej techniki w trakcie, na przykład robienia zakupów i w międzyczasie. Na razie nie. Na razie scentruj się, zawróć. Niech to będzie dla ciebie taki moment, w którym dzwoni ci budzik, czy tam ci pika telefon, ty się zbierasz do siebie. Znajdujesz może nie jakieś szczególne miejsce, ale znajdujesz w sobie takie miejsce, gdzie przez moment czujesz się stabilnie. Aha, wracam do siebie. I zaczynasz przez nosek od wdechu powietrza. Wdychasz pierwsze, to będą 3 wdechy. Wdychasz pierwsze powietrze. Już w trakcie wdychania pierwszego powietrza e, koncentrujesz się nad tym, jak ono wchodzi przez nos, tak? Czyli jak ono, jaką ono ma temperaturę, jaki zapach ma to powietrze, co się dzieje w twoim nosie, kiedy ty, 2 dziurkami nosa, tak? Kiedy ty wdychasz to powietrze i koncentrujesz się na pierwszej jakości. I tą pierwszą jakością jest jego zapach, jego temperatura, i to, co się dzieje w twoim nosie, kiedy ty świadomie wdychasz to powietrze, to, co się w ogóle dzieje w całym twoim układzie oddechowym, tak? Zauważasz, jak podnosi się przepona, zauważasz, jak wypełnia się klatka piersiowa, zauważasz, jak ten oddech wypełnia twoje powietrze, a potem zauważasz, jak wypuszczasz powietrze ze swojego ciała. Druga jakość, czyli to jest jeden wdech, on nie musi trwać bardzo długo. Druga jakość, zwracasz uwagę na to, jak długi jest wdech i jak długi jest wydech. Ale nie modelujesz ten wdech i ten wydech, tylko zwracasz uwagę na to, jak on jest długi, czy krótki, ile trwa. Koncentrujesz się na tym, ile trwa. Naturalnie najczęściej możesz wtedy już zauważyć, że przy pierwszej jakości, że ten wdech jest bardziej jakościowy, to znaczy, że nagle w tym pierwszym wdechu robisz miejsce w ogóle na oddychanie i nagle czujesz, że rzeczywiście powietrze jest zimne, coś, czego nie czujesz, kiedy oddychasz bardzo płytko. Przy drugiej jakości możesz zauważyć, że twój oddech się wydłuża, tak, że on jest dużo głębszy i przede wszystkim dłuższy, że wdech jest dłuższy, a wydech jest jeszcze dłuższy, tak? Chociaż to proszę was, żebyście nie zarządzali tym wydechem, tylko żebyście się mu przyglądali. Samo przyglądanie się sprawi, że ten oddech będzie, zobaczycie, on będzie dłuższy, on będzie bardziej taki satysfakcjonujący, on będzie bardziej wyciszający. I trzecia jakość to jest taka jakość, w której wy wdychając powietrze zauważacie, że wyobrażacie sobie i w pewnym sensie zauważacie ciepło w swoim własnym ciele. Czyli macie zauważyć tę część ciepłości swojego własnego ciała, czyli znowu wracamy do siebie. Czyli spójrzcie, robię wdech, zauważam, jaki zapach ma powietrze, jaką temperaturę ma powietrze, co się dzieje w moim nosie, jak wypełnia się moje ciało, wydycham to powietrze, robię wdech, sprawdzam, jakiej długości jest ten wdech, jakiej długości jest ten wydech, i potem robię wdech. I szukam ciepła w moim ciele. Najczęściej łapiecie, że najczęściej orientujemy się, że jesteśmy bardzo, bardzo ciepli przy czym trzecim wdechu. I to jest jedna z technik, które ja może no, lubię wiele, ale jest jedna z tych, które najbardziej lubię, ponieważ ona rzeczywiście bardzo szybko nastraja nas na uważność, na otoczenie, wdech, na proces, który się dzieje i na sposób oddychania. Naturalnie te proporcje wdechu i wydechu robią się uporządkowane i na ciepłotę naszego ciała, czyli na takie dociążenie, które nas bardzo często bardzo ładnie uspokaja, łagodzi i sprawia, że jesteśmy dużo bardziej uważni na tu i teraz, plus to scentrowanie, powracanie do siebie, które pomaga nam świetnie poczuć nas samych, wrócić do nas samych, zebrać rozproszony umysł do tego miejsca tu i teraz, w którym koncentrujemy się tylko na oddychaniu. I to jest technika kotwicy, czyli kotwiczymy się w jakimś uważnym umyśle i potem pamiętajcie to, co mówiłam, tak? Wychodzimy do swojego życia,
Nie interesujemy się tym, co się tutaj wydarzyło. Zobaczycie, że to jest zarąbista technika i że będziecie wracać do swojego życia zupełnie inni i że będziecie potem powtarzać tę technikę kotwicy regularnie, regularnie, regularnie. Przed jakąś pracą, przed wystąpieniem publicznym, przed jakąś aktywnością fizyczną, po aktywności fizycznej. Za każdym razem, kiedy poczujecie, że jesteście pobudzeni, rozproszeni, macie rozproszony umysł, jesteście w lęku, macie dużo lękowych myśli, katastroficznych myśli, nie wiecie za co się wziąć, albo jesteście zmęczeni, przytłoczeni, za każdym razem, kiedy będzie się to działo, wy będziecie się centrować e, i wracać do oddechu kotwicy, czyli wracać do tych trzech jakości. Jakie jest powietrze, jaką ma temperaturę, jakiej długości jest mój wdech, jakiej długości jest mój wydech i czy czuję, odkrywam ciepłotę w ciało, idę do swojego życia. Im bardziej wyćwiczycie w sobie tę kotwicę, tym łatwiej potem wam będzie wrócić do tego stanu w takich bardzo szybkich 3 krokach, bez kompletnego przypominania sobie o tym. Będziecie robić naturalnie. Będziecie po prostu wstawać w ciągu dnia i używać tego narzędzia, żeby przywrócić sobie równowagę. I uwierzcie mi, to nie jest żadna magia, to jest naprawdę narzędzie, które działa i ono odmienia życie. To jest 15 sekund pracy, które ty dla siebie wykonujesz. 15 sekund pracy. I ja ci gwarantuję, że jak będziesz wykonywać te 15 sekund pracy wielokrotnie, w pierwszym dniu na budzik, w drugim dniu na budzik, w trzecim dniu na budzik, to w czwartym, piątym, szóstym dniu już nie będziesz potrzebować budzika, ale będziesz potrzebować tego oddechu. Będziesz sobie o nim naturalnie przypominać, będziesz do niego naturalnie wracać i będziesz kotwiczyć i budować uważny umysł każdego dnia, aż w pewnym momencie ten uważny umysł stanie się dużą częścią twojego życia. Więc bardzo was zachęcam do używania tej kotwicy i do takiej pracy ze sobą. I życzę wam udanego dnia i dobrej kawusi oczywiście. I życzę wam, słuchajcie, żebyście byli uważni, odważni, spokojni, ciekawi i żeby wam się chciało w swoje własne życie zaangażować, swój własny czas i swój własny wysiłek. Spotykam się z wami w przyszłym tygodniu, a tymczasem zapraszam was do spotkań z innymi prowadzącymi codziennie Power Walk 315 na YouTube, ale możecie też oczywiście słuchać nas na Spotify. Miłego dnia wam życzę.